Nie wiem, co się dzieje. Cześć, chwila. Cześć. Nie ogarnąłem. Co ja w ogóle tak blisko jestem? No trudno. Dzień dobry. Why you so serious? I'm serious? Really? No. Cześć. Dzień dobry. Maile przychodzą. Trzeba wyłączyć program do poczty. Cześć. Dzień dobry. Witam wszystkich po dwutygodniowej przerwie. Wszystko się włączyło? Wszystko działa? Cześć. 85 osób na starcie. Tutaj mam taki ekspresik obok, muszę go dokończyć, ale witam na live'ie poradnikowym. Dzisiaj rady gratis. Czekajcie, bo chyba muszę odzoomować trochę kamerę. Coś tu się przyzumiło. Cześć. Cześć, dzień dobry, cześć i czołem. Kurczę, nie subskrybuję, no popiszę dzień dobry. To proszę, panie Andrzeju, przysubskrybować, bo to tylko dla subskrybentów. Proszę nie oszukiwać systemu. Jakiś zaległy donate, MC, czekajcie, puszczę. Dziękuję, dziękuję. To przyszło 22 kwietnia, nie 20, 22 kwietnia, no patrz. Dobry wieczór, panie Łukaszu, czy ja wiem, czy wieczór? Mamy piękne wiosenne popołudnie, według wskazań 5 stopni i pochmurnie. Pogodynką to ja nie zostanę. Pytania. Jak mój ekspres z błędem 11? Nie wiem. Pytania o ekspresy to w trakcie pracy serwisu, panie Stanisławie. Nie będę teraz szukał, sprawdzał. A ekspresów z błędem 11 mam kilka. Michu, w końcu dostałem na live pewnie powiadomienie. Coś zaczęły lepiej trochę, słuchajcie, przychodzić te powiadomienia. Mam takie zeznania. Andrzej, zaraz zasubskrybuję, tak jest. Melitą się nie przejmujcie. Czekajcie, rozświetlę ją. Bo to jest takie, wiecie, żebym miał tu co robić, jakbyście nie zadawali pytań. I co tam u was w ogóle? Siemano Damian. Siemano Daniel. A ja. Sant Invader. Error 666 mam na ekspresie. Co robić? Egzorcyzmy. Polecam. Pozdro od kontuzjowanego Rycha. Pozdro. Jakieś pytanko było na początku, to od razu na nie odpowiem, bo potem mi to ucieknie, bo tutaj niektórzy to już zadawali pytania w zeszłym tygodniu. A już nie mogę go wyświetlić. Czemu czata nie można cofnąć? No trudno, no to już nie wyświetlę. Siema. Ursjan. Ja ostatnio robiłem generalne czyszczenie DeLonghi Ekam 370-370B, pół łyżeczki kawy z ekspresu dwuletniego wyleciało. Ale jak to? Nie rozumiem. Powitać, panie Piotrze. Czekajcie, ja sobie tylko tutaj ogarnę, co ja miałem tu zrobić. Miałem wyjąć zaparzacz z tego oto sprzętu. Bo ten ekspres długo stał i no ni cholery nie chce przejść woda przez zaparzacz, co zresztą widać. O. Będę go sobie tu powoli dłubał, mam nadzieję, że to wszystko pogodzę. Moja pasjone czeka na naprawę płyty głównej, no zdarza się. Kofik, przyznaj się, zeszłotygodniowa niedyspozycja była powiązana z niedyspozycją Spoxa? Siedzieliście razem i oglądaliście Fallouta, przyznaj się. Nie. Nie siedzieliśmy razem. Inne wyroki mieliśmy. Nie. Ja mam, słuchajcie, po tym powrocie z urlopu i po tej grypie, którą przywiozłem, jeszcze mi się czkawką odbija ta choroba, więc powiem wam coś mądrego, nie zarażajcie się. Kocr. Pytanie numer 1, wąski. Zawsze sikasz przez Czekaj, live'y mi się pomyliły, pozdrawiam. A z jakim ci się live'em pomyliło? Sebosław, ja mam pytanie, czy dostanę odpowiedź na maila w sprawie ekspresów dla początkującego, bo coś mam wrażenie, że wszystko trafiło do spamu. Panie Sebosławie, nie odpowiadam na maile o porady. Mówiłem o tym nieraz, bo ja takich maili, pamiętajcie, ja takich maili mam dziennie po 10.
Kiedyś odpisywałem regułkę Ctrl-C, Ctrl-V, że nie zajmujemy się poradami, ale w momencie, kiedy po weekendzie tą regułkę musiałem przeklejać 55 razy, to przestałem po prostu na te maile odpisywać. Ja nie jestem sprzedawcą, ja nie znam funkcji wszystkich ekspresów i nie będę doradzał. A ostatnio, po tym jakiej jakości są ekspresy, właśnie to ważne, nie pytajcie mnie jaki ekspres kupić. Na to pytanie nie odpowiadam. Nie chcę was mieć na sumieniu. Dobra. Co za melita dzisiaj na stole, doktorze? Passione o te. Panie... W oczach mi się mieni. Panie Wojtku. Passione o te. Tak, F50 jeszcze wam powiem. To mówię, ja dzisiaj nie chciałem naprawiać żadnego ekspresu, ale nie zdążyłem go zrobić zanim się live zaczął. F53 łamane na 1,102. Czyli dokładnie tak jak pisał... Nie dokładnie Michu. Bo to jest... Nie, dokładnie. F53 1,102. Prawie dobrze. WT. Dzień dobry, dzień dobry. Express Philips, seria 5000. Wolno leci kawa albo nie leci w ogóle. Paluch zmieniony. Co to może być? A nie skręciłeś kawki za drobno? Bo kawkę da się tak zmielić, żeby się kawa nie przeciskała, panie kolego. Dziękuję za info, proszę Wojtku. Ja chciałem odkurzyć pana regały. A to zapraszam, bo mnie kręgosłup bolał i nie poukładałem ekspresów, stoją puste. Prawda jest taka, że każdy nowy się popsuje. Prawda jest taka, że wszystko się kiedyś popsuje. Tylko niestety żyjemy w takich czasach, że popsuje się szybciej niż później. Maciej Kejnec, witam. Czy kawy są dostępne? Kawy są dostępne na zamówienie. Zawsze o tym mówię. Słuchajcie, że mnie zależy, żeby ta kawa była jak najświeższa do was. Dlatego ja zbieram w piątki. Wyjaśnię to może, bo dużo jest zamieszania. Dzwonicie do mnie. Piątki o godzinie 12 w południe AM. Zaglądam na konto i wszystko, co tam się zaksięgowało, liczę i zamawiam kawę. Ta kawa przychodzi do mnie w środę, czwartek następnego tygodnia. I wtedy wysyłam opłacone zamówienia do 12 do zeszłego piątku. Nie wiem, czy to jest jasne, no nie umiem tego jaśniej. Artur, jaki kupić? Tani i dobry. Jak to się mówiło, że dwa słowa w jednym zdaniu to są przeciwieństwa? Nigdy nie pamiętam. Zaraz mi pewnie napiszecie. Artur, pytanie. Melita Barista Test. Czy ustawienia fabryczne mielenia kawy są ok? Z reguły są ok, ale pamiętaj, że każda kawa, w zależności od stopnia wypalenia, od ziaren, od jej jakości, mieli się inaczej, więc tu musisz sobie sam odpowiedzieć na to pytanie, oglądając fusy, smakując kawę, patrząc jak ona się parzy. Jest taki film na przykładzie DeLongis, tam nie wiem, przed 2-3 miesięcy o regulacji młynka i to jest analogiczne do wszystkich ekspresów. No, różni się ekspresem, ale pokrętło jest takie samo. Andis. Podobno, a nie, to Andrzej nie subskrybuje. Na uszczelki może na troszkę starczy, albo na jakąś fakturkę. Pozdrawiam. Fakturki do opłacenia, panie, to zawsze się znajdą. Zawsze. Pozdrowienia z wiosennego Trójmiasta. W nocy spadło kilka centymetrów śniegu, Don Pedro. No przecież wiosna już była. Nie było przez tydzień ciepło, no wystarczy tego wariactwa. Ludzie, przewraca nam się wiecie gdzie. A w ogóle, panie spokesman, bo bym zapomniał, a już prawie wszystko zeżarłem. To była pełna paczka. Dziękuję za krówki, panie spokesmanie. Bardzo dobre, słodkie. Nie będę żar na live'ie. Dobra, bo tu się ten czat przewija tak, że ja chyba nie dotknę tego zaparzacza. Daniel, moja Melita. Twoja Melita to jest Passione, macie? Nie pamiętam. Słuchajcie, pamiętajcie, że ja mam mgłę mózgową. Wiem jak to działa, śmiałem się z tego, ale mam. Ja czasami po przecinku zastanawiam się, co ja mówiłem. Więc jakbym gubił wątki, to przepraszam. Łukasz GTI, DeLonghi Magnifica 350-55B przy spienianiu mleka wydaje dźwięk. Dziwnie głośno brzęczy buczy. Czy to cewka elektrozaworu? Jak tak, to którego? Pozdrawiam, Coffee Doktora. Masz dwa. Takie bzyczenie metaliczne to jest nie cewka elektrozaworu, tylko elektrozawór cały. Sama wymiana cewki ci nie pomoże.
Przy spienianiu prawdopodobnie górna, ale najlepiej to sobie osłuchaj. Jeden jest na... Pokazuję na ekspresie. O, zaraz wracam. O! Już się ogarniam. Jak masz DeLonghi, lewą stronę, no to jest Melita. To jeden elektrozawór jest tu, drugi jest tu. Niektórych jest jeszcze z przodu, ale ja nie pamiętam. Posłuchaj, czy bzyczy tu, czy bzyczy tu. Będziesz wiedział, który elektrozawór do wymiany. U mnie w kurorcie tylko deszczyk. U nas też deszczyk. Piotrek. Cześć, mam Niwonę 769, jest prawie nowa, ma 3 miesiące. W latte macchiato raz spienia 100% mleka, a kolejnej kawie część mleka spieni, a część rozchlapie po szklance. No niedobrze, panie Bobrze. Jest jakiś problem z napowietrzaniem w zaworze ceramicznym, bo jeżeli mleko zaczyna chlapać w Niwonie, to gdzieś powietrze lewe łapie, ale tutaj to ciężko ci podpowiedzieć, co robić. Jeżeli to się powtarza, no to jest na gwarancji i wioją do reklamacji. No, trzeba się będzie rozstać z ekspresem, ale te takie z mlekiem bardzo często, słuchajcie, ktoś kupił i do mnie trafia taki ekspres, że przy Niwonie napisane jest w ogłoszeniu, że on ma tylko problem ze spienianiem mleka. W większości ekspresów to jest małe miki. Ale przy Niwonie to potrafi być duże miki, ten problem ze spienianiem mleka, bo to jest najczęściej napowietrzacz w zaworze ceramicznym, ale bywa, że jest zawór ceramiczny rozwalony, więc jak jest na gwarancji, nie grzebcie w ekspresach, pamiętajcie, bo zostawicie jakikolwiek ślad i potem wam wyślą ten ekspres z powrotem, że już macie po gwarancji. Nie ma sensu, ja wiem, że to jest bolesne, bo sam bym cierpiał bez kawy, ale ja tej kawy mam się przede wszystkim zawsze z czego napić w pracy. No ale za duże ryzyko, to są za drogie sprzęty, żeby tam dłubać, a obrobicie jedną śrubkę, omsknie wam się śrubokręt i mają prawo wam, i słusznie zresztą, odrzucić gwarancję. Dobra, nie rozgaduję się na jeden temat, bo za szybko ten czat leci. Co dziś na tapecie, jaki ekspres, Pawle? No stoi Melita, ale to tak przy okazji, nie wiem, czy do niej zajrzy, jak ten czat będzie tak zasuwał, bo dzisiaj, zgodnie z tytułem live'a, rady porady. Bardzo często do mnie, mimo moich próśb, dzwonicie, piszecie, dzwonicie, mówicie, że wiecie, że nie doradzam, ale pytacie o poradę. Ej, śnieg zaczął padać, no nie wierzę. A nie, to już mi się w oczach mieni. Więc będę robił, to już mówiłem na filmach, każdy ostatni poniedziałek miesiąca będzie taki live poradnikowy. Teraz jest tydzień przed końcem miesiąca, no bo przyszły poniedziałek to długi weekend, więc nie będę go wam psuł. Pozdro dla grupy Estronix. Ekipy Cosinusa. Pytanko, czy w ekspresie można destylować wodę do akumulatorów i parzyć yerbę? Bajo jajo to jest dzisiaj hasło z Discorda, słuchajcie. Oczywiście, tylko musisz najpierw się napić, Marcin, tej wody i sprawdzić, czy się już dobrze wydestylowała. Bajo jajo. Słuchajcie, dzisiaj nam odwalało na Discordzie. Przypominam, jest serwer Discord. Za wsparcie kanału odwalało nam dzisiaj z Bajo jajo. No, długa historia. Mam jeszcze dla was, bo postanowiłem na live'ach pokazywać komentarz tygodnia, zaraz go znajdę, to wam pokażę. Będziemy robić sobie tak, wiecie, jakiś trafi, ale czekajcie, bo już poginąłem w czacie. Mam ekspres DeLonghi i cieknie mi z infuzora. Wymieniłem wszystkie uszczelki, wyczyściłem, ale dalej cieknie. Co robić? Wymienić infuzor. Ja wymieniam infuzory. Ja wiem, że można te infuzory regenerować i nawet wam to polecam, tylko nie doradzę wam, bo ja tego dawno nie robiłem. Polecam wam to robić w domowych warunkach. W warunkach serwisowych nie opłaca się regenerować infuzora, bo ja muszę na to dać gwarancję i to zajmuje czas. Wymiana infuzora zajmuje mało czasu, więc to się kosztowo w warunkach serwisu nie opłaca. Niestety obecne produkty cierpią na chorobę planowego postarzania. Miesiące po gwarancji ma się popsuć, a konsument ma kupić nowy ekspres. Biznes się kręci. Nic dodać, nic ująć, Ursjan. Oksymor! Weź, kocur, nie pisz mi tak, bo z wrażenia bym zaparza zrzucił. Oksymoron, czyli tani i dobry ekspres to oksymoron. I tak nie zapamiętam. Grzesiek, no to pytanko, drogi doktorze. Ja już jesteśmy przy Melicie. Da radę jakoś sprawdzić przepływ przez zaparzacz bez utraty gwarancji? Kawka coraz wolniej leci, coraz mniej płucze. Zaraz będę to robił, jak znajdę chwilę czasu. Trzeba odkręcić sitko i je umyć. Jakby było widno, to by było lepiej, nie? O. Odkręcić to siteczko, panie Grześku. I umyć, i to z reguły pomaga. Jak już zdejmiesz sitko, to będziesz... Zaraz wam to pokażę. No znajdę chwilę, to zaraz to rozkręcę. No właśnie, Daniel, Laticia. Gdzie ty tu, Grzesiek, byłeś? Dobra, w skrócie miałem odebrać od pana ekspresy, które zalegają do utylizacji. No to przecież są. Jeśli są, to są.
A, te ekspresy. A to spokojnie, ja się muszę na to przygotować, a ja ostatnio częściej jestem chory niż zdrowy. Jestem utopiony w zaległościach. Melita bezkofeinowa jest kiepska. Nie wiem, nie piłem. Andis. Oczka. Dzięki, Andrzej. Bajo jajo? Na live jesteś, a nie bajo jajo. Zapomniałem, że jest taka opcja. Że ktoś może tutaj gadać. Nie strasz mnie, bo mówię, kurna, Discorda nie wyłączyłem. Andrzej, uspokój się. Dajcie, bo tu się za dużo... Jezu, nie tak... Jak dzwonię do Kofika, przedstawiam się jako urząd skarbowy, wtedy odpowiada na każde pytania. Ja mam dla ciebie pieczątkę. Ty wiesz jaką. No. To jest tajna pieczątka. Rozmawiałem z palarnią, tak a propos Sant Invader, rozmawiałem z palarnią o kawie bezkofeinowej. Jest taka możliwość. I zapomniałem o tym, bo znowu byłem chory. Więc, ale wiem, że niektórzy nie mogą pić kawy kofeinowej. Popracuję nad tym. Przemek, dzięki za super filmy, dzięki tobie sam zdecydowałem się przeserwisować 10-letniego X-Mola. Wygląda i pracuje jak nowy. Dobre ekspresy to są. Malutkie, niewyględne, takie pomidory, ale... No, jest to parę filmów, korzystajcie. Mnie YouTube za to płaci, że wam pomagam, więc... To jest kurna sytuacja win-win. Uwielbiam krówki, ale kupić dobre jest chyba trudniej niż kupić dobrą kawę. No właśnie, spokesman, który mi ufundował te krówki, dzisiaj z nim rozmawiałem, mówi, że zapewniali go, że to są mordoklejki. Zresztą słuchajcie, no. Mordoklejka. Nie są mordoklejki. W ogóle są tak zestalone, że jak batoniki się je je. Oszukali. Zjemy wszystkie i zareklamujemy. No nie są, Wojtek, to nie są od Spoxa. Spokesman. To jest zbieżność ników. To nie od Spoxa. Mógłby mi Spox przysłać jakieś krówki. To nie od niego. Spokesman. Mamy go tu na czacie. Nie widzę teraz, ale się pojawiał. Grzesiek, u was też z czasem coraz wolniej kawa leci? U Daniela, Grześku, to pamiętam tylko, że była do reklamacji tacka, która pękła, bo to też się zdarza w nowszych melitach. Norbi, czy często psuje się przepływomierz w DeLonghi 370? W DeLongach się bardzo często zapycha ten przepływomierz. Ciepły odkamieniacz i uruchamia się sam, bez rozbierania. Siemens EQ7 nie robi zbitych ciastek, ale kawa smakuje bardzo dobrze. Słuchajcie, Siemensy generalnie przestają robić zbite ciastka. Ja rzadko trafia do mnie Siemens, który robi takie zbite ciastka. Jak się kupi nowy młynek, który kosztuje chore pieniądze, to z reguły to się poprawia, ale bywa też problem z zaparzaczem. To jest indywidualnie. Ryszard Zimmerman, wróć! Witam doktora, dzięki za dzidę. Nadeszła i jest doskonała. Dzisiaj wypiłem ich 8 tylko. Jajobajo, sikorka. Nowsza Magnifika czy starsza Primadonna? To są podobne ekspresy, tutaj to się nie ma co zastanawiać. Czarek, witam. Krótkie pytanie, może udać się odpowiedzieć. Uda się. Kawa zmielona maksymalnie grubo, problem ze zrobieniem kawy przez ekspres. Jura Ono. Nigdy w życiu nie miałem w rękach tego ekspresu. Jura Ono to jest ten, co mieloną kawę się sypie. A leje się woda bez kawy, bo może za grubo ją mielisz i... No nie, no kurna, bez sensu. Nie chcę się wypowiadać, bo Jura Ono to jest wynalazek. Ja nie mówię, że to jest zły ekspres. No ale tam się sypie mieloną kawę z młynka, tak? Nie będę się mądrzył, w życiu go nie... Widziałem go gdzieś w internecie na oczy, ale nie widziałem go tak, wiecie. Aby go tam popsuć trochę. Artur, jak często czyścić taki zaparzacz jak w tej melicie przy normalnym użytkowaniu w domu 3-4 razy dziennie? No, tam chyba co 2 tygodnie w instrukcji jest, żeby go opłukać. Jak się nic nie dzieje, to tylko go opłukiwać, żeby się nie oblepiał kawą. Cześć Gosza. Tu nie ma kawoszy. Śrubki obłożyć folią, delikatnie odkręcić, nikt nie będzie widział, że ktoś grzebał. No tak, ale to wiesz, coś ci się omsknie. No pff. Ja wyznaję zasadę, jak ekspres jest na gwarancji, niech naprawia go gwarant. Tytus. Dezo. Fajny nick. Mam gdzieś komiksy Tytusa. DeLonghi dynamika wywala mi korki, jak włączam odkamienianie. Cieknie ci z grzałki. Zobacz sobie filmę o DeLonghi na kanale. Cieknie ci z górnej końcówki grzałki prawdopodobnie. Nie włączaj tego ekspresu. Bo to w którymś momencie się skończy elektroniką. DeLonghi dynamika, przegląd jakiś tam, pierwszy przegląd po gwarancji był film, tam jest to pokazane.
Martin, szefie, czy Jura Z10 to dobry ekspres? Zakupiłem, ale pytam o zdanie fachowca. Bardzo rzadko do mnie trafiają, ale to... No dobry, no to jest jeden z najlepszych ekspresów w takich sensownych pieniądzach, nazwijmy to, bo to jest naście tysięcy z tego co pamiętam. Takie ekspresy najczęściej trafiają do autoryzowanych serwisów. Trochę się ludziom nie dziwię, bo tak drogi ekspres, wiecie, niezależny serwis, nie wiecie co to za ekspres, co to za serwis. Ja Z9 naprawiałem, ale to z rok temu ostatnio. Sand Invader, Martin, jak już kupiłeś, to jest zasada, że jest dobry. Tak jest, jak masz Jurę, to Jura jest dobra. Nie, dobre to są ekspresy. Jura jest 95, Globe. Czy masz pomysł, jak uszczelnić łączenie wężyków, jak wchodzą do grzałki? Metalowa nakrętka na wężyku jest skośne uszczelnienie. Nie mogę tego uszczelnić, leci mi woda. No tego to już nie uszczelnisz, panie. Grzałka do wymiany. Znaczy pewnie jakoś się to da ulepić, ale ja wymieniam takie grzałki. Dawid, Kofi, miło mi ciebie widzieć. Mnie również ciebie widzieć, czytać, nie wiem jak to powiedzieć. Polecam kupić kolostrum, takie coś na odporność, jak nic nie działa, to działa. Nie znam leku, sprawdzę. O, Andrzej, tak właśnie. Spokesman to nie Spoks. Spoks to Spoks, a Spokesman to Spokesman. Ciężko się to czyta. Za mały mam ten czat. A Ocyus, nie te. O, tak a propos, Sand. Z czasem wszystko wolniej leci, przecieka. To kwestia wieku. What can I say? Dobrze, że mnie nie było, bo to bajo jajo mi też siada na bani mocno. Ja się nie mogę uwolnić od tego powiedzenia. Nie mogę. Więc jeśli chcecie dowiedzieć się, co to bajo jajo, zapraszam do wsparcia kanału. Tam się dowiecie. Na serwerze Discord. Sebastian, ja wiem jak Jura Ono wygląda i wiem na jakiej zasadzie ona działa. Niwona Cube ma młynek, który najpierw mieli do kol. Właśnie ta Niwona Cube to bym sobie chętnie ją tutaj zapodał i potestował. Pomyślę nad tym, bo mi się z wyglądu ten ekspres podoba. Nie bardzo rozumiem tą koncepcję mielenia i potem parzenia osobno, ale może jak się pobawię tym ekspresem, to zrozumiem. Ciekawy to jest model. ENA 9, polecam. Dobry, stary ekspres. Ja mam NE Micro 9, panie Bandit 15 już chyba letnią i działa. Nie zamienię. O nią trzeba specyficznie dbać, bo trzeba wywalać z tacek codziennie, żeby ta woda nie stała w tackach, ale jak się dba, to się odwdzięcza. Czy Niwony tak mają, że trzeba się z nimi dogadywać, jaką kawę lubią, a jakiej nie lubią? Nie bardzo rozumiem, Rafał, pytanie. Ja się ze swoją Niwoną, jak ją miałem, nie dogadywałem w ogóle. Sama robiła. Czarek, zaparzony. Jezu, jak ja się bałem, że tu nikt nie przyjdzie, a ja jestem w 1/3 wysokości czata. Zaparzona kawa. Zamiast płynąć do wylewki, trafia do ociekacza. Kilka prób i za każdym razem to samo. Rozumiem, że problem był przy kawie zmielonej na mąkę, ale grubo zmielona i lipa. Ale to ty mówisz cały czas o Jurze. Jak piszecie drugi raz komentarz, to piszcie o czym piszecie, bo ja czytam od 200 osób komentarze i ja gubię wątek. Rancilio. Też mam tak, że jestem przygotowany do kawowej wojny. Rancilio? Rancilio. Kolbowy. Co może być przyczyną stuków, pukania, bloku zaparzającego po przepukaniu, Saeco Gran Aroma. Niektóre tak stukają, jak wszystko działa. Wiesz, to właśnie ja o tym często mówię, nawet ktoś dzisiaj do mnie dzwonił, że stuku puku dla każdego znaczy coś innego, nie? Dla was stuku puku może być niepokojące, jakbym to usłyszał, to bym powiedział, że jest w ogóle wszystko ok. Najlepiej grupa na Facebooku, link jest w opisie live'a, link jest w opisie każdego filmu. Wrzuć filmik z telefonu, to też ważne, bo duża część z was wrzuca filmik działającego ekspresu, a w tle słychać niedźwiedzia, żonę, kochankę, syna, córkę, pana Stefana w szafie schowanego, pana Zdziśka za oknem koszącego trawę. I pytanie jest, czy ten ekspres w porządku działa? My jesteśmy ci w stanie odpowiedzieć, co się dzieje u pana Staszka na podwórku, ale nie jesteśmy w stanie usłyszeć, co się dzieje w tym ekspresie. Bardzo często tak jest, ja się zawsze śmieję.
A wracając, wrzuć nagranie tego stukania na grupę na Facebooku i na bank ci ktoś podpowie, może ja, jak zdążę, bo ostatnio na cokolwiek nie chcę odpowiedzieć, to już dawno ktoś odpowiedział. Nagadałem się. Kubi, ja mam krupsa, więc o nic nie pytam. Możesz pytać, ale ja ci nie odpowiem. 4,5 roku już nie dotykałem krupsów. A jak czegoś nie robię na co dzień, to się na ten temat nie mądrze, bo co tu mądrego powiedzieć. Ekspres gdzieś co 2 tygodnie chce odkamieniać. Siemens EQ600. Pytanie, ile kaw robisz? Zastanawiam się nad zakupem kawiarki. Jura 8 lub S8, ale martwi mnie to, że z czasem mówi się o zapleśnieniu wewnątrz. Jeśli będę pił jedną, może 2 kawy dziennie, to czy z takim ryzykiem muszę się liczyć? A poczekaj, coś ci pokażę. Na to pytanie odpowiem obrazkowo. Tylko znajdę. Akurat był klient odebrać dzisiaj Jurę. To jest ekspres. Jak wam to pokazać? Może do tej kamery. Kurde, nie ten guzik. Nie nauczy się. To jest ekspres Jura A1 do czarnej kawy tylko, który był u mnie 1,5 równo roku temu. Był wyczyszczony na tip-top. On był, tutaj mam zdjęcie tylko nad młynkiem. On był cała ta komora po wyjęciu zaparzacza wyglądała tak. To jest pleśń. Takie ogniska pleśni. Więc no to jest odpowiedź na pytanie. Ja zalecałem klientowi, oni tego nie robili, żeby wylewać codziennie wieczorem z tacki, żeby w tacce nie stały fusy i woda, bo to idzie do góry, słuchajcie. Ciepło jest w domu, to paruje. No i to jest odpowiedź obrazkowa na twoje pytanie. Jak się dba, to nie ma aż tak tragicznie. Wiecie, to też zależy od warunków w domu. Myśmy mieli kiedyś w domu i Niwonę, i Jurę. Mieliśmy, jak się okazało, problem z wentylacją. Pozatykały się kratki, w ogóle nie ogarnąłem tego. I w domu była bardzo wysoka wilgotność, przez to, że nie było klimatyzacja, rekuperacja, jak tam zwał. Nie było obiegu powietrza. Było prawie 80% wilgotności w domu. To była masakra. I wszystko pleśniało, słuchajcie. Chleb nie mógł 2 dni poleżeć, bo pleśniał. Zrobiliśmy porządek z wentylacją i ten problem zniknął. Więc to też zależy. Jak macie dużą wilgotność, to ta pleśń będzie rosła. No tak to działa. Don Pedro, witam. Próbuję dopasować nowy zaparzacz do mojego Saeco Incanto. Okazuje się, że jest około 10 pasujących, ale o różnych numerach katalogowych. Ktoś kiedykolwiek robił jakąś weryfikację? Jest jeden zaparzacz do Saeco z tych nowszych. Pytanie, które to Incanto? Sikorka, Dynamika 2018 najlepsza. Sikorka, ale ja dobrze wiem, że ty już ze mną i na podstawie filmów to pół ekspresu przeserwisowałaś. To będzie działać, no musi. Tomato, dostawca jonów sodu, siema! Czytałem twój komentarz, już nie zdążyłem odpisać. Uważajcie na jony sodu. Jony sodu to zło. Ja widziałem, ostatnio biegały tu po ulicy. Siemaneczko doktorku, siema Adam. For Life TV. Witam, mam taki problem z ekspresem S8. Ciągle pokazuje, że tacka ma w sobie wodę, nawet gdy opróżniona. Blaszki. One muszą być suchutkie i dobrze wyczyszczone. Czasami są suche, ale jest niewidoczny osadkawy między nimi. Ile razy ja się z tym pierniczyłem w ekspresach klientów. Idealnie wyczyszczone, ja to czyszczę płynem z alkoholem, jakimś do szyb na przykład. Przecieram do sucha, dopiero wkładam. Ekspres pokazuje, ekspres pokazuje, że w tacce jest woda, jeśli czuje między tymi 2 blaszkami zwarcie. Więc jeśli wkładasz i on pokazuje, że jest nieopróżniona, to między 2 blaszkami nadal jest zwarcie. No bo tam woda zamyka obwód, tak? To samo jest w Niwonach niektórych i tak dalej. No, for life to chyba pełna odpowiedź. Norbi. Pierwszy DeLonghi oddałem po 2 miesiącach używania, bo padł przepływomierz podczas odkamieniania, więc oddałem na gwarancję i teraz ma to samo. Nie może dokończyć odkamieniania. Jak nie może dokończyć, to problem jest w czujniku zbiornika z reguły. DeLonghi musi wyłapać ten magnesik opadający na pływaku, bo inaczej to on będzie ssał wodę, aż się zapowietrzy, a jak się zapowietrzy, to przerwie proces odkamieniania i będzie pukanie od nowa uruchamiał. Tukan, witam, dlatego ciągły błąd zapowietrzenia, po czyszczeniu bez zmian. Przepływomierz, panie Tukan. Przepływomierz. Czyścić przepływomierz. Znaczy prawdopodobnie, jeśli ta woda leci do tacki. PB.
Cześć, cześć. Coffee Doktor, to ja. Co myślisz o ekspresie Smeg BCC13? Miałeś może na stole operacyjnym? Nie naprawiam Smega. Bardzo rzadko ktoś pyta o naprawę Smega, tak samo jak Miele, Mile, Miale, jak się to tam wymawia. A ja naprawiam ekspresy, z którymi mam na co dzień do czynienia i nie tykam się nowych, bo... W sensie nowych marek, bo... O Miele, Mile, jak to się wymawia? Mnie ktoś pyta może raz w roku. Więc o Smegu nie pomogę. Ładne są te ekspresy, czy są dobre, nie wiem. MKFCB w Jurach mnie przeraża, że ekspres za tyle kasy nie ma dostępu do zaparzacza. No tak to jest skonstruowane. No. Do tego zaparzacza nie mogłoby być dostępu przy tym, jak on jest skonstruowany. Sand. Kawa pleśnieje w oczach, bez względu ile się robi kawy, jaki ekspres. Tak. Przeparzona kawa, bo słuchanie, przeparzona kawa to jest pożywka dla pleśni. A ja kupiłem elektrozawory DeLonghi z Chin. Będą testy. Cena bardzo niska. A jako serwis nie mogę sobie pozwolić na takie zakupy. Nie wezmę za to odpowiedzialności. Fusy, nie kawa, tfu. Cześć doktor, co ile powinno być odkamieniania EQ 600? 2-3 kawy dziennie. Kurde, nie powiem ci. Ja swój firmowy wołał odkamienianie co 2 miesiące. Ja piję tak między 5 a 10 kaw dziennie, oczywiście jak jestem w pracy. Co do pleśnienia ekspresu. Za każdym razem wyjmujcie na noc tackę do wyschnięcia, Tak, to dobrze to ma to, że zwróciłeś na to uwagę. Wieczorem. No chyba, że nie piliście w ogóle kawy, a zrobiliście to poprzedniego dnia. Wyjmijcie tackę z fusami z Jury. Umyjcie. Czy tam opłuczcie, jak będziecie to robić codziennie, tam nie będzie co myć. I połóżcie sobie tą tackę na ociekaczu. Niech ten środek ma wentylację. Wtedy tej pleśni aż tyle nie będzie. To jest ważna zasada. Nie wiem, czy to jest w instrukcji napisane. Pewnie nie. Hałdon, siemka, jaki ekspres do kawy czarnej i mlecznej do 3000 zł? Jakiś godny polecenia? No to zdanie po znaku zapytania już wyklucza moją odpowiedź. Mówiłem o tym na początku live'a, nie będę wam polecał ekspresów. Wszystkie ekspresy mają jakieś bolączki. A po tym, jak parę razy dostałem od was właśnie po łapach, że poleciłem, a się zepsuł, no to zostałem uleczony. Cudownie. Stuku, panie, nie zaczynaj pan. Nie groź mi. Nie wiem, nie pamiętam już o co chodzi, kocu. Dzięki. Dzień Iwona 821 ma czujnik kawy. Po czyszczeniu odkurzaczem wyciągnąłem kawkę z miejsca, gdzie wpada do zaparzacza. Po złożeniu otrzymałem po mieleniu infodosyp kawy. Jeśli w ogóle ma, bo ja mówię wam, ja modelowo nie pamiętam, to ma czujniki kawy tutaj w pojemniku na kawę, takie dwie. Niektóre mają tylko zaślepki, niektóre mają czujniki. Natomiast nie tylko to jest badane przez kawę. Jest chyba prąd młynka badany, jest jeszcze czujnik na zaparzaczu. To wiele się na to zbiera czynników. Hashtag mordka dla zasięgu. Dzięki, Bartłomiej, imienniku mój. Zapomoga na ZUS od firmy A55. O, ekspres się wyłączył. Estronik. Bajojajo. Hashtag bajojajo. Słuchajcie, hashtag bajojajo staje się nowym hashtagiem na kanale. Melita Leticia, nie lej równo kawy z 2 dysz. Problem, gdy zrobię 2 kawy naraz. Trzeba wyczyścić dyszę prawdopodobnie. AM Sikorska. Poranna Sikorska. Tak będę to czytał. W sumie z tą wilgotnością to prawda, u nas jest bardzo sucho. Także zimą nawilżacze działają non-stop. A tak nie przekracza 50%. I otworzony pierwszy raz po 5 latach ekspres był kompletnie suchy. Ale ty masz DeLonga. DeLongy nie pleśnieją. Tam nie ma wilgoci w środku. I tylko lekko kawą przykurzony. Może warto postawić jakiś prosty oszuszacz powietrza koło ekspresu, jeśli jest wsunięty w szafkę. Nie, to w Jurze jest taki problem, że tam tak naprawdę jedynym miejscem, którym może się dostawać tak sensownie powietrze, to jest tacka, no bo tam nie ma... Nie wychodzi. Tam nie ma boku otwieranego. I tyle, no i to tam tak się dzieje. Nie we wszystkich. Rzadko się zdarzają Jury, żeby były czyste w środku, ale się zdarzają. To. Jestem nowy, dycha na rozwój. Łapka w górę, dzięki. Poproszę o donata.
Bo puściłem. No, Stanek. O, siema. Młynek męczy się przy mieleniu kawy. Co myślisz o suszeniu kawy w mikrofalówce? Zdrówka, dzięki. Nic nie myślę. W ogóle nie słyszałem o takiej metodzie. Generalnie nie wiem, co powiedzieć. W ogóle pierwsze słyszę o takim pomyśle. Na pewno kawa zwietrzała się źle mieli, ale wtedy się młynek nie męczy. Kawę zwietrzałą łatwo poznać, bo są duże te ziarenka i takie one są nietypowo lekkie. Może by to coś dało? Trzeba spróbować. No przecież chyba się popcorn nie zrobi z kawy, nie? Nie potrafię odpowiedzieć. Panie Stanek, aleś pan mi pytanie zadał. Chyba się pójdę rozpłakać w kącik. Nie wiem. Słuchaj, no podgrzewa wodę, tak? Ale w kawie jest też tłuszcz, więc ten tłuszcz też podgrzeje. Co się stanie? Mam mikrofale w firmie. Może to jest pomysł na eksperyment. Witaj doktorze, pytanie, czy w Melita Café Solo Perfect and Milk można zaparzacz raz w tygodniu przepłukać pod bieżącą wodą? Nic się nie stanie? Jakie ustawienia młynka do zielonej kawy doktora? Możesz przepłukać zaparzacz pod wodą, zaparzacz można nawet wrzucić do wody. Opłukać raz w tygodniu nie zaszkodzi mu. Jakie ustawienie młynka do zielonej kawy? Nie da się tego zrobić. Nawet w dwóch identycznych ekspresach, które kupicie, ten młynek może być delikatnie inaczej ustawiony. Trzeba sobie kombinować. Na pewno do dzidy trzeba troszeczkę nadrobniej brać niż na przykład do zielonej. To już zauważyłem, bo nawet u siebie regulowałem. Ale to metoda prób i błędów. Słuchajcie, jak ja jeździłem jeszcze do gastronomii, to potrafiłem czasami pół kilo kawy zużyć, żeby młynek gastronomiczny ustawić, więc to jakby pokazuje. Tam się jeszcze waży kawę. No tutaj nie zważycie kawy, bo jak? Tam się waży kawę, programuje czasy mielenia, programuje czasy parzenia. Pół kilo potrafiło zejść w trudniejszych przypadkach, także to nie ma innej drogi. Organoleptycznie. Siemens EQ6, co któraś kawa tak niedobra, że trzeba ją wylać. Nie powiem ci, co może być przyczyną. Wszystko może być przyczyną. To jest za trudne pytanie. Stopień zmielenia, coś nie tak w ekspresie, brudne sitko, brudna wylewka. Temperatura. Wszystko trzeba sprawdzać. Janek, ja kupiłem EQ600. Słyszałem, że dobre. Co pan o nich powie? Wszystkie ekspresy są niedobre. Nie, no słuchajcie. U mnie się cały przegląd pojawia. Cały przegląd ekspresów, które ja obsługuję, cały przegląd tych ekspresów się pojawia. Zgaszę tą lampę, bo sobie prosto w oczy świecę. A co to za miniaturka live? No, to ja. Na balu przebierańców. Grzesiek, mojego staruszka 15-letniego Xiaeko Incanto odratowałem i obecnie robi za backup Melity. Te stare Incanto, ja już ich nie naprawiam, chociaż jeden przyjąłem. Takiego małżeństwa, bo tu byli już nie raz. To już są staruszki, rzadko się trafiają, rzadko je robię. O, dobrze MKFCB pisze. Jest filmik w grudniu, ten filmik z polecajkami był. I można to obejrzeć. Sztefek. Jakie narzędzia powinien posiadać początkujący serwisant? Ło, ale pytanie. Komplet śrubokrętów, komplet bitów, miernik, jakikolwiek. No, za mną sobie popatrz, co tam jest. Nawet nie zasłaniam głową. Nie jest to jakiś, wiecie, no... Nie ma jakiejś wielkiej potrzeby dużo. To standardowy zestaw narzędzi. No czasami do jury są potrzebne inne kluczyki. Komplet wszystkich narzędzi tak naprawdę. No nie ma jakichś bardzo specyficznych narzędzi. Tutaj to przede wszystkim doświadczenie. No albo trzeba naprawiać i psuć. No tylko nie uczcie się napraw na ekspresach klientów, bo to jest zło. Czarek, jeśli chodzi o pleść w pojemniku na fusy ciasteczka, kolega powiedział, że ratuje go sypanie w to miejsce soli. Można, wiecie, ja znam metody, żeby przetrzeć rozcieńczonym octem te tacki oczywiście, nie wlewajcie octu do ekspresu, ale jeżeli będziecie na przykład codziennie wieczorem, to jest naprawdę mało roboty. Wypiliście 2, 5, 10 kaw i codziennie wieczorem przed pójściem spać wyjmujecie tackę, wyrzucacie fusy, wylewacie wodę z tacki, opłukujecie to wodą i na suszarkę. Jak będziecie to robić codziennie, to ani nie będziecie mieli mycia, bo to się nie zdąży ubrudzić. No wiadomo, raz na jakiś czas trzeba to spsikać jakimś płynem czy czymś, żeby te tłuszcz z kawy zmyć i to jest między 7 a 15 sekund roboty, słuchajcie.
Witam doktorku, Philips 2019 Laczek Go. EP3241. 3 migające diody z prawej strony, silnik rozkręcony, przeczyszczony, wszystko całe, wedle pana filmiku. Odłączony silnik po ponownym włączeniu wykonał baka. Okej. Artur, po analizie mojej Niwony zauważyłem, że nigdy nie pijemy świeżo zmielonej kawy, ponieważ zbieramy część starej zmielonej kawy, która zalega zaraz za młynkiem. Brawo, Arturze! Tak jest w większości ekspresów. A macie jakieś pomysły na sposoby na wyciszenie ekspresu? W moim przypadku dlatego ten typ tak ma. Coffee popcorn. Trochę mi się inaczej to na początku przeczytało, ale nie powiem. Artur, daj spokój, młynki stożkowe zostawiają minimalną ilość kawy, jak faktycznie boisz się starej kawy, to pierwszą wylewaj. No ale zostawiają, no fakt, młynki stożkowe mają mało tej kawy, mają młynek w Niwonie, młynek w Jurze ma bardzo króciutki ten kanał, ale między żarnami zawsze tej kawy trochę zostaje. Saeco, Philips, tak naprawdę prawie porcję kawy ma w sobie, bo słuchajcie, jak ja wyczyszczę młynek klientowi w Saeco, w Philipsie Latte Go, to go odkurzam, wiadomo, rozpinam żarna, odkurzam, włączam. I jak robię pierwszą kawę, to praktycznie nie ma w ogóle kawy w zaparzaczu, bo on wtedy uzupełnia te kanały. No tak to jest skonstruowane. Obniż niżej kamerę, bo za dużo góry widać. A co tam widać na górze? Bałagan? No trudno. Nie będę teraz tym kręcił, panie Danielu. Ale dzięki. EP3240 zapalił 3 diody. Silnik rozkręcony na krótko pracuje. Skręcam ponownie, 4 kawy zrobi i znowu diody. Czy silnik, czy elektronika? Wnętrze suche. 3 diody. Wszystko zależy, w którym momencie ci się te 3 diody zapalają, bo jak na którymś filmie to mówiłem, to wcale nie musi być problem z silnikiem. A druga rzecz, to, że ci chodzi ten silnik na krótko, to nie znaczy, że jest z nim wszystko ok. Tak, z narzędziami jest jak ze znaczkami. Zaczynasz od jednego, a potem cała szafa. No tak, ale nie oszczędzajcie na narzędziach. Ja wiem, że jak się rozpoczyna pracę, to nie ma środków, ale lepiej kupić jeden dobry śrubokręt niż 10 złych. Wiem z doświadczenia. Ja nie czytam, panie Grzegorzu, z dużym opóźnieniem, tylko ja nie nadążam. Jestem w połowie. Czujnik jest, Arturze, dobrze mówisz. Ja nie pamiętam, jak to dokładnie jest. W Siemensie na pewno tak jest. Jest pomiar prądu na młynku. Wiadomo, jak jest kawa w młynku i się mieli, to jest większy opór fizyczny i prąd jest wyższy, bo potrzebuje młynek więcej siły, żeby się przekręcić. Więc jak jest na pusto, ale jeszcze przede wszystkim, o ile to jest w Niwonie, bo nie pamiętam, na zaparzaczu jak się zaciska, o kurczę, po co będę mówił teoretycznie, jak mam taki zaparzacz? Tu jest taki pipek. Jak on się dociska ze zmieloną kawą, to ten pipek, o, nie wiem, czy to widać, tu są sprężyny, kurna, jednym palcem to tego nie wcisnę. O. I ten pipek chodzi i on przejeżdża po takim mikroswitchu i tu też jest badanie tematu pod tytułem, czy jest kawa w zaparzaczu. Rasiu daktyl, a naprawiasz może jakieś duże ekspresy do kawy, takie co stoją w fabrykach albo szpitalach? Ale mówisz o kolbowych, gastronomicznych? Naprawiałem. Jeśli o tych mówisz, naprawiałem, ale już nie naprawiam. Cichy, będziesz prowadzić szkolenia z naprawy ekspresów? Nie wiem. Myślałem kiedyś o tym. Kurczę. Może w końcu trafię w ten guzik dobry. Kiedyś o tym myślałem, ale ja nie mam. Wiecie, to żeby takie szkolenie zrobić, to trzeba mieć. Na pewno nie mogę, dopóki jestem tu sam, a na razie jestem tu sam. Tak jest, jest jak jest. Przemysłowy ekspres dałby się radę naprawić? Ja naprawiłem tyle. Przemysłowy mam, myślisz, no jedni mówią przemysłowy, gastronomiczny. Naprawiłem tego w życiu. W setki chyba, można powiedzieć. Nie pamiętam. Dużo tego było. Domin. DeLonghi Perfecta Essam 5708S. Nie spie chyba 300. To dobry symbol jest? Nie spienia mleka, nawet go nie pobiera. Po wymianie sprzęgła spieniacza robi 2-3 kawy i spienia mleko, następnie problem wraca. Prawdopodobnie masz mikropęknięcie w dzbanku.
Bo to się tak objawia. Jak jest plastik zimny, to ono jako tako trzyma szczelność. Natomiast jak się nagrzeje, to się to mikropęknięcie powiększa. Rozszerzalność cieplna metali w tym przypadku plastiku. Miałem takie przypadki nieraz. Pierwsze, drugie mleko z pieni, potem już wali parą. I zawsze to był dzbanek. Karawka. Więc najlepiej to jest podstawić tak na próbę jakiś inny od kogoś, no ale to wiadomo, no ja mogę się tak bawić, chociaż dzbanków nie mam za dużo sprawnych. Ale najlepiej to sprawdzić, podpinając drugi dzbanek i zobaczyć, czy efekt się powtarza. Jeśli tak, no to jest odpowiedź. Mleko spienione w DeLonghi trochę za chłodne. Co o tym myślisz? Często to mleko w DeLonghi jest chłodne, jeśli łapie za dużo powietrza. No ale to nie jest wina ekspresu, bo ekspres, żeby spienić mleko, musi wygenerować parę. Para się generuje powyżej 100 stopni, więc tu problem jest gdzieś gniazdo dzbanek. Pytanie, co to jest chłodne, bo DeLonghi generalnie to mleko robi w miarę chłodne przy spienianiu. Chyba najchłodniejsze z wszystkich ekspresów. Krzysztof, skoro dziś porady, to skorzystam. Możesz mi wytłumaczyć, jak multimetrem badasz sprawność grzałki, czujnika NTC oraz termików? Mogę ci wytłumaczyć. Termiki. Czekaj, wyciągnę mój najlepszy miernik świata i proszę się nie śmiać. Znacie tę firmę szwajcarską, Parkside. Termiki muszą przewodzić prąd. Więc co? Pipczak tak zwany? To jest akurat... No i dotykasz obu końców termika. Jak piszczy działa, jak nie piszczy nie działa. NTC to musisz znać wartość rezystancji, bo różnie z tym bywa. Tylko ważna rzecz, na przykład w DeLonghi to jest chyba około 115 kOhm, ale mogę się mylić. Nie pamiętam. W temperaturze pokojowej, bo on zmienia rezystancję w zależności od temperatury, ale tu jest jedna ważna rzecz, bo to o tym nawet była dyskusja na grupie. Nie zawsze jak on pokazuje 115 kOhm, czyli powiedzmy na tym przykładzie, to znaczy, że jest dobry, bo on może źle zmieniać tą rezystancję. Miałem parę takich przypadków, że niby 115 kOhm, czy tam około, bo to nie musi być w punkt, a i tak wywalało błąd, więc ja podmieniam po prostu, jak widzę, że jest problem. I jeszcze, czekaj, co ty tam o trzecią rzecz pytałeś? Grzałki. No grzałka ma z reguły około 40 ohmów oporności, jak jest sprawna, ale to jest takie... Można tak sprawdzić. Sprawdzasz, czy nie ma przebicia na obudowę. Między 30 parę a 40 parę ohmów mają grzałki. Tak chyba wydaje mi się, że większość z tych grzałek ma taką oporność. Skoro Spox robił ekspres, kiedy Bartku naprawisz konsolę? Ale wszystko mi działa. Jak mi się popsuje, to będę naprawiał. Na razie to... On popsuł swój ekspres, a ja nie popsułem swojej konsoli. Jeszcze. Co zboczenie? A, Daniel. Zboczenie fotografa. Za dużo u góry. Wiem, ale to... Aulika. Jak uzupełnia młynek po czyszczeniu, to sporo namiela kawy, zanim zaczęła robić kawkę. Tylko mnie rozbawia ta trzepaczka w środku, co ze 4 razy klepie, zanim kawę zacznie robić. Bo tak Grzesiek tam się namiela kawa na półeczkę i potem jest... By ją całą zrzuciło. Tylko ona od razu namiela kolejną porcję, więc ja nie bardzo rozumiem sens tego mechanizmu. Bo żeby ona mieliła kawę przed zrobieniem kawy, no to masz świeżą, nie? I ci zrzuca. A ona tak zrzuca i od razu domiela. Doniu Tusk, witam doktora. W DeLonghi zaparzacz nie cofa się do swojej pozycji po włączeniu. Rozkręcić i zrzucić go jakoś z motoru. Po pierwsze sprawdź, czy tych zgarniaczy nie masz połamanych. Było ten film nawet niedawno. Po drugie zrób reset encodera. Tylko musimy znać model DeLonghi, żeby ci cokolwiek pomóc z tym resetem encodera. Najlepiej napisz o tym na grupie, bo ja z głowy to i tak ci nie powiem. Z reguły reset encodera pomaga, bo one czasami tak głupieją. Albo masz zatarty zaparzacz, to też jest opcja. Express Bosch. Brak małej klapki w zaparzaczu może tak być, czy trzeba tę klapeczkę dokupić. Ona jest po to, żeby przy rozpinaniu się zaparzacza nie chlapało na ściankę. Więc będzie się syf robił, chociaż i tak się będzie robił. Jak jest gdzieś do kupienia za psie pieniądze, to lepiej kupić. DeLonghi, Wojtek. La Specialista Arte. Dlaczego w ekspresie jest plastikowa osłonka przy młynku i nie da się przez to gówno wyczyścić młynka? Nie wiem, dlaczego jest ta osłonka. Chyba, żeby kawa nie podskakiwała.
Nie wiem, nigdy się nie zastanawiałem, po co jest ta osłonka w młynku, szczerze mówiąc. Może ktoś wie, to niech napisze na czacie, słuchajcie, bo ja się nigdy nie zastanawiałem. Dominik. Zatrudnij mnie, ja się zajmę siedzeniem, a ty będziesz miał czas robić szkolenia. Ale mnie nie stać na ciebie, człowieku. Przecież ja wiem, jakie ty masz wymagania. Mówiłeś mi na Discordzie. A, ta firma, co ją Arnold reklamuje, no to musi być dobra. No gadałem z Arnoldem, prosił mnie, to nie jest współpraca, tylko on mnie prosił, mówi stary, bo ja już, wiesz, w takim wieku, że już terminatory już minęły i byś mógł mnie tam ten mój... Bo on siedzi, wiecie, w piwnicy i klei te mierniki, no. Uff. Artur. Artur, to wasza jakaś dyskusja. Pytanie z natury ciekawości. Już się boję. DeLonghi Primadonna Soul nowy. Działa super. Podczas parzenia kawy uruchamia się jakiś wentylatorek w środku. Czy to może być system wentylacji ekspresu? Może być. Nie wiem. Miałem Soula kiedyś na stole, ale nie pamiętam. Wentylatorek. Nie kojarzę, powiem ci szczerze, ale tam nie ma żadnych wentylatorków, więc jeśli jest, może coś wprowadzili. Ciężko mi powiedzieć. Jaki najtańszy ekspres do robienia latte polecasz? Najtańsza, jak jest w promocji, to jest chyba właśnie Café Solo and Perfect Milk Melita. Czy ja go polecam? Nie. Ja nie polecam żadnych ekspresów z zasady, bo wszystko wam się zepsuje, pamiętajcie. Jednym szybciej, drugim wolniej. Takie są te sprzęty. Jak będziecie mieli nie farta, to będzie szybciej. Jak będziecie mieli farta, to będzie wolniej. Pozdro dla Bartka i kawoszy wszelakich. Pozdro. Pozdro. Dzięki, Michu. Saeko Incanto przy robieniu cappuccino przegrzewa delikatnie grzałki około 148 stopni. Wtedy zawór wody zaczyna przepuszczać parę wodną. Myślę. To nowe Incanto. Czy to taki staruszek Deluxe? Jak to nowe, to raczej masz już chyba uszkodzony elektrozawór. Właśnie mam takiego, że przepuszcza. Nie sądzę, że... Nie może zawór wytrzymywać 4 barów, jak w zaparzacz idzie 9 barów, albo i więcej. A gdyby nie to, że zaparzacz, to dalej jest właśnie zawór pary. No nie wiem, tak mi się wydaje. Dlaczego do tak wysokiej temperatury ekspres podgrzewa wodę? Czujnik NTC jest dobry i ma 61,5 kOhm. Ale Miro, bo ja... Saeko Incanto. Ja nie wiem, nie pamiętam do jakiej temperatury Incanto podgrzewa. DeLonghi podgrzewa do około 130 stopni grzałkę pary, więc... Ciśnienie, tu w ogóle troszeczkę chyba tutaj mieszasz, że coś, bo to chyba nie tak. Czujnik, piszesz o ciśnieniu w zależności od jakiejś tabeli, to tak nie działa w ekspresie automatycznym. To nie jest gastronomiczny z boilerem. Ale za siedzenie dużo nie wołam, coś ty, tylko złotą porcelanę postawisz się, dogadamy. Złotą porcelanę to już mam. Z twojego polecenia, nie pamiętasz? Wysłałem ci zdjęcie. Dobra, słuchajcie, ja odkręcę to sitko, więc przez chwilę nie będę patrzył. A czy tak będę zerkał? No ja odkręcę to sitko patentem boszowskim. Chciałbym ten ekspres wyczyścić tabletką, niech on by się tu robił w tle. Dzbanek wymieniony, Domin na nowy, nie pobiera mleka. Zaznaczę, że po wymianie sprzęgła z pieniacza robi 2-3 kawy i już więcej nie zrobi, nawet po dłuższej przerwie. Ale leci para? Czy w ogóle przestaje para lecieć? Bo to dziwna usterka, powiem szczerze. Tak, dzbanek wymieniony, sprzęgło wymienione, to problem jest gdzieś głębiej. Gdzieś łapie powietrze. Jeżeli leci para, bo tego nie napisałeś, jeżeli leci para sama i nie pobiera mleka, to on gdzieś łapie lewe powietrze. Skoro wymieniłeś dzbanek, no to mamy jakby
Wykluczone. Więc skoro wymieniłeś dzbanek i wymieniłeś sprzęgło, no to trzeba głębiej szukać problemu. A nie ma dziury w grzałce, bo to się często zdarzało w starszych DeLongach. Mateusz, jak będzie złota porcelana, to i ja chętny. To ja już wiem, jak chcę tu praktykantów załatwić. Kurczę, takie proste, złota porcelana. Tak wygląda sitko, nie ma tragedii. Ten ekspres stał rok, dlatego ma problemy. Ja sobie to sitko tu za... Fiku, miku, psiku, psiku. Niech odtaja, zaraz sięgnę głębiej, tylko poczytam. Słonka w młynku to chyba zasady BHP, że może, Alicja, masz rację. Bo jak włożysz palca w młynek żarnowy, to smacznej kawusi życzę. I miłego pobytu na sorze. O, dobrze piszesz to ma to. Co do ekspresu za 1500 zł, to dogadajcie się z serwisem na zakup przeserwisowanego ekspresu z gwarancją 6-12 miesięcy. 12 miesięcy to chyba mało kto da. 6 da się znaleźć. Kupienie ekspresu w serwisie z pisemną gwarancją, tylko nie w jakimś tam, wiecie, pseudoserwisie u handlarza, tylko w serwisie, który zajmuje się serwisem, a przy okazji jakieś tam, wiecie, jak jest więcej osób w serwisie, to i u mnie by się znalazło coś do odratowania, no ale ja nie mam na to czasu po prostu, ani ochoty tak naprawdę. Aulika jak robi kawę mleczną, to słychać na końcu magazynu. Oj tak, spieniacze w Aulice to nie są cichutkie te czarne wystające. To rzeczywiście, jakbyś chciał sobie potajemnie cappuccino zrobić, to nie na Aulice. Dlatego pierwsza dla żony. Ona i tak z mlekiem pije, to co jest za różnica? Jak możesz, Michu? Jak możesz, no? Ciekawe, czy żona z tobą ogląda. Nawet jej kiedyś to tłumaczyłem, jak robiłem ekspres i nie miała obiekcji. Jezu, co złego to dla żony, tak jak czytam, wam powiem, to... A co myślisz o pomyśle uzbierania kasy na nowy zaparzacz od Niwony i zrobienia jej sekcji? Ale o którym zaparzaczu mówisz, Tasz? Bo teraz wyszła nowa rewizja takiego zaparzacza, ona ma takie klapki tu. No i jest też nowy zaparzacz do serii 8000, ale ich się nawet nie da kupić. Na razie. Leci para. No gdzieś ci łapie, Dominik, powietrze lewe. Ale gdzie? Może na grzałce, może na którymś elektrozaworze, może na którejś złączce. Rzadko takie przypadki miałem, ale miałem, że musiałem punkt po punkcie wymieniać uszczelki. Na wężyku może nawet łapać. To jest bardzo ciężko znaleźć. Zimna łyżeczka i przy każdym po drodze wężyku przykładasz. Jak gdzieś zobaczysz parę na łyżeczce od herbaty, tak się to sprawdzało. Można też domorosły stroboskop, miałem powiedzieć. No, to co się słucha, ja mi słów brakuje. Rurka. I to działa jak ten... Jak się to nazywa? Stetoskop? Też można usłyszeć, jak syczy. To są trudne tematy, słuchajcie, takie usterki. Tomasz, czy ma ktoś też sztuki zaparzającego w ekspresie Saeco Granaroma? No właśnie, to jest to... A to nie dzwoniłeś dzisiaj, Tomasz, do mnie? Bo ktoś do mnie dzwonił dzisiaj w tej sprawie. To jest właśnie to... Na grupę zapraszam na Facebooku. Jak dołączasz do grupy, to czytaj uważnie przy dołączaniu, co tam się wyświetla, bo połowa z was nie zaznacza zasad grupy akceptacji. Wrzuć filmik z tymi stukami. Będzie nam łatwiej, bo stuku puku to dla każdego jest co innego. Mówiłem już o tym. Gracek Gucio DeLonghi Cam 23450S. Po płukaniu i długim grzaniu wody wyskakuje błąd alarm ogólny. Nie nagrzewa się grzałka. I on ileś tam czeka, aż ona osiągnie temperaturę i nie osiąga. Czujnik NTC, termiki na grzałce 2. 2? DeLonghu 2. I sama grzałka do sprawdzenia. Ten błąd po tak długim czuwaniu oznacza, że on się nie doczekał odpowiedniej temperatury grzałki, o tak mówiąc prosto. Witam, Coffee Doktor. Latte Go. Również 3 migające diody po nagrzewaniu, ale przed płukaniem. Podczas nagrzewania 3 dziwne cyknięcia w okolicy pierwszego elektrozaworu.
to nie elektrozawór. Jeśli on nie zaczyna płukać, to znaczy, że grzałka nie osiągnęła temperatury. Znowu nie trafiłem w guzik. Muszę ten guzik stąd zabrać. Procedura w Latego jest taka. Odpalasz ekspres. On się nagrzewa. Jak się nie nagrzeje, wywala 3 diody. Dopiero potem domyka zaparzacz, z tego co pamiętam, i dopiero potem pompuje wodę. Grzałka sprawna, przepływomierz też, wężyki również, czujnik NTC sprawny. Szymon, ale o czym ty do mnie pisałeś, bo już nie pamiętam. Dominik. A tu piszecie między sobą. Philips EPET 5361. Para od zaparzacza. Wymieniłem palec, spienianie lepsze. Niestety po jakimś czasie powrót sytuacji. Para bokiem i brak spieniania. Środek wygląda ok, żadnych nalotów na rurkach. Elektrozawór spustowy. Ile ja już o tym się na filmach nagadałem. Ten na górze, tu jest w Latego, u góry. Jak zdejmiesz bok, wymień. Od razu pomoże, bo ta para mogła być z palucha, ale jak wymieniłeś palucha, to też do tacki parę daje elektrozawór spustowy. Jeśli on się nie domknie, to zamiast pchać parę do Latego systemu, to pcha parę do tacki. Oj, to jest... Dzisiaj nawet wymieniałem ten elektrozawór. Dobra, prawie nadganiam. Tomasz, wyłączyłem do grupy. Wymieniłem główny o-ring tłoku bloku. Tłoku bloku. Uszczelka wargowa. Wymieniłem 2 o-ringi na zaworze wody i dalej są stuki. Trochę było cicho, ale dalej stuka. Nie wiem. Zaparzacz stuka. Chyba że ty mówisz o zaworze kulowym, ale w Latego to w tych nowszych to już nie ma kulowego, jest tłoczek. A robi kawę? Wszystko działa? Jak wszystko działa, to niech sobie stuka, no. Dotarłem do końca komentarzy. Zapomniałem dodać o tym chłodnym, spienionym mleku. Ekspres po włączeniu długo się nagrzewa. Może coś w tym jest. Jeśli się długo nagrzewa, ale w końcu się nagrzewa, to jest problem w grzałce. To jest chyba ekspres z tą wielką grzałą z infuzorem od góry. Tam jest tak, że ta grzałka ma chyba 2 zwoje i jeden potrafi przestać grzać. Przerabiałem to. I wtedy ta grzałka się strasznie długo nagrzewa. Ona się w końcu nagrzeje. W latę stuka ta blaszka metalowa w zaparzaczu. Jaka blaszka metalowa w latę stuka? Sitko? Pierwsze słyszę. Dobra. Bo ja bym chciał ten ekspres włączyć. O, to jest piękne do pokazania teraz. Ten ekspres stał rok. Ja go odpaliłem, odkamieniłem go, bo odkamienia się głównie przez zawór ceramiczny. To wam pokażę, bo to jest ciekawostka i tak sobie załatwicie też każdy problem z niwoną na szybko. No sitko wiadomo, już teraz trochę spłynęło, bo je pomoczyłem. Zrobię wam zooma na maksa. No widać, że jest zapchane, nie? Od góry i od dołu. Ono zaraz będzie czyste, ale chciałbym to pokazać, tylko ciężko będzie to doświetlić. Nie wiem, czy to widać. Tu wezmę sobie dziobaka. Tu jest ten nieszczęsny zaworek. Znaczy zaworek jest w każdym zaparzaczu, ale u mnie jest strasznie ciemno na monitorze. Czekajcie, żeby to było dobrze widać, bo to akurat jest fajnie, że to wyszło. Przeciągnę tu moją lamperię. Teraz będzie prześwietlone, ale będziecie przynajmniej widzieć. O, teraz widać. Widzicie ten kit tutaj? Tu jest właśnie zaworek. I one są zaklejone. I jeśli do tego dołożycie sitko, tu jest otwór, którym płynie woda do kawy. Właściwie już przez kawę. Tu się robi problem. W niwonach, w melitach. Jak tu się dostanie kawa, no a tu ewidentnie się dostała. I to jest taka, że ja się tu wbić nie mogę. O. Zobaczcie, kurczę, jak wam to pokazać. Tam jest zaworek, który woda musi cofnąć na sprężynce. O, widzicie ile mi weszło tego dziobaka? I w momencie jak tu jest kawa, no to nie ruszy. Nie ma takiej opcji. I tu właśnie był ten problem. Ten ekspres wszystko działa, odkamienił się, bez problemu. Ale jak próbuję zrobić kawę, to dostaję, słuchajcie, takiego ciśnienia, że ta uszczelka zaczyna puszczać.
Ona jest cała, tylko buduje się takie ciśnienie, że albo tędy się zaczyna lać kawa, albo się po prostu od ciśnienia zawór drenażu otwiera. I problem jest w tej dziurce, pod sitkiem. I teraz zobaczymy, bo on nie puszczał przez zaparzacz wody. Zaraz mu puścimy czyszczenie tabletą. Niech się robi w tle. Bo czemu nie? Dobra. Nasmarowaliście tam komentarzy, jak ja gadałem o zaparzaczu? Wreszcie trafiłem w guzik, słuchajcie. Brawo! Zapomniałem dodać. To już było, to już było, to już było, to już było, to już było. A, mówisz o tym druciku chyba. Kawa jest ok, tylko od początku nie było takiego defektu. Jest to mega irytujące, blok nasmarowany, dziwne. Jeśli jest zawór kulowy w zaparzaczu, czyli sprężynka z kulką w głowicy, to potrafi tak stukać. Marcin, nie robiłem o regeneracji zaparzacza Bosch Siemens nigdy. Poza wymianą uszczelki i wyczyszczeniem, bo nie będę wam pokazywał, jak się rozbiera zaparzacz Boscha Siemensa, bo go nie złożycie. I tyle. Ja już się też nauczyłem, że pewnych rzeczy lepiej nie pokazywać, bo potem nagle mam wysyp, słuchajcie, awarii tego typu. Marcin. Doktorze, słucham ciebie. A wykupiłeś teleporadę? Właśnie, a każdego z was, który zadaje pytanie, to powinienem pytać, czy to jest na NFZ, czy prywatnie. Skrzypi przy starcie DeLonghi Primadonna Evo. Rozebrałem, wyjąłem zaparzacz, wszystko wyczyściłem. Posmarowałem lekko prowadnicę smarem silikonowym i nadal jest skrzypnięcie. A całą tą śrubę posmarował pan? Chociaż te Evo chyba tak lubiły zaskrzypieć. Mało tego robiłem. 2 chyba albo 3. Krups. O Krupsie to nie ze mną rozmowy. Bo ja już nie pamiętam, jak te ekspresy działają. Wyparłem to. Dobra, to ja mam czas, żeby złożyć głowicę. Obrobiłem się z komentarzami. No i co teraz? Myślicie, że to pójdzie? Czy gadam głupoty? Ci, co są na Discordzie, mogą wam tu potwierdzić, że ja ten ekspres robiłem przed samym live'em i odkamieniłem go, a rzeczywiście nie puszczał w ogóle wody przez zaparzacz. Tak było. Też bym go chętnie wyparł. Dobre, Helmans. Dobre. To ci się udało. To go wyprzyj. Teraz instrukcja, jak wyprzeć ekspres. Otwierasz okno, jeśli mieszkasz nad chodnikiem, upewniasz się, że nikt nie idzie i go. Ja mieszkam na niskim parterze, więc by przeżył. Też bym go chętnie wyparł. Hasło live'a też bym go chętnie wyparł. Szuruburu, jak mawia jeden kielecki rzeźnik. No to sitko to tak się średnio wyczyściło, ale jest drożne. Wkładam starą uszczelkę, bo chcę sprawdzić, tu jest do wymiany uszczelka. A i tak muszę jeszcze raz to rozebrać i wyczyścić porządnie. U mnie jest wszystko ok. To. Doskonałe połączenie, 16 000 kilobitów. Chyba że zaraz się zrypie. Ale mnie ostatnio YouTube tak jął, wiesz, to ma to, więc znowu może jest taki problem, jak był ze 3 miesiące temu. Przeładuj se pan stronę, panie Toto, bo u mnie, o dziwo, pokazuje zielono i 16 000 kilobitów, bo powiększyłem jakość ostatnio. Było 10 000 kilobitów zawsze, mówię, zainwestuję w live'y, dodam 6 000 kilobitów.
U mnie działa, u mnie też. Tomato. Popsułeś internet na Pomorzu. Może ścinać, słuchajcie, to jest tylko 5G. Ale ja tu mam specjalnie na głównym ekranie dzisiaj live'a, bo zawsze miałem na bocznym, bo teraz mam przed nosem status transmisji. Godzina 12 minut 38 sekund, obciążenie profesora 2%, 25 klatków na sekundę, 16 612 kilobitów, czasem spadnie o 500, no ale to... I dla mnie najważniejszy wskaźnik to jest, słuchajcie, zgubione klatki 0,0%. No. Zdarzyło ci się, że Niwona 756 nie dojechała blokiem na swoje miejsce? Nie. Znaczy, raz się zdarzyło, że źle blok chodził, ale to była elektronika ufajczona, sterowanie i głupiało to straszliwie. Nie tnie nam, znaczy, nie będę wypowiadał, ale twierdzą ludziska, że im nie tnie. Zapłaciłeś rachunek za internet? Dobra, odpalmy go. To jest w ogóle w miarę świeży ekspres. Ej, to jest w ogóle kurna w szoku jestem, zobaczcie. Będzie widać? Tu jest data. 25 maja 2022. Naprawdę? On wygląda prawie jak nowy. To jak on rok stał? No mógł rok stać. No ciekawostka, teraz na to zwróciłem uwagę, bo chciałem zobaczyć, bo w ogóle ogarnąłem całkiem niedawno, że na zaparzaczu jest data. Ja nie patrzę na daty z reguły. Czyli ten zaparzacz ma, nawet 2 lat nie ma od daty produkcji. No właśnie, widzisz Dominik? Też nie zgubiłeś nigdy klatki. Ja też nie. Dobra, odpalamy. Odpalamy maszynę. Muszę ogarnąć, na jakiej zasadzie działa ten magiczny czerwony kluczyk do blokowania mikroswitcha i drzwiczek Waulika. No jak działa? Wisi tu nawet. O, już nie wisi, już zgubiłem. Miałem tu kluczyk, ale już nie mam. O, tu leży. Nie. Ej, no dobre pytanie, co ja zrobiłem z tymi kluczykami. A są. Grzesiek, mówisz o tym kluczyku? Saeco. L'original. W każdej aulice jest taki sam. Żeby nie było, że macie jakąś tam... Bierzesz kluczyk ze swojej auliki, idziesz do kolegi i mu podkradasz kawę. Ja mam z 19 czerwca 2023, zresztą omawialiśmy to na grupie. Tak było. Nie dojechał na krańcówkę. Pomogło podłączenie prądu z koszyczka bezpośrednio na silnik. Wszystko gra. Tym razem nie... No, powiem ci ciekawostka, Helmans, ale nie wiem. Kurna, za każdym razem jak czytam twojego nika, to zjadłbym jajka w majonezie. No ale taki masz nick, no co poradzę. Siemens EQ6 Plus. Po 2 sekundach twierdzi, że nie ma kawy. Po wtórnym naciśnięciu mieli długo i robi kawę. Następnie pracuje poprawnie do wyłączenia. Po ponownym włączeniu znów twierdzi, że nie ma kawy. Taki problem miał m.in. Spox kiedyś. Trzeba wyczyścić młynek porządnie. Możesz spróbować od góry odkurzaczem. Jak nie pomoże, bo jemu pomogło. Też robił. Pierwszej kawy nie robił, potem robił. Tylko nie czyść go na mokro od góry. Jeśli nic nie pomoże, wyssanie tam Szymon mi opowiadał, że tam wjechali też trochę kompresorem delikatnie i pomogło. Jak nie pomoże, to wymiana młynka. No ale dopóki działa. Dobra, słuchajcie, odpalę to, wrzucę tabletę. Znowu trafiłem w przycisk. Bardzo dobrze, profesjonalnie. Ja dzisiaj jak ten ekspres wyciągnąłem, mam zapisane, że on stał rok. On tak naprawdę ma bardzo mało, słuchajcie, rys. No jest ukurzony, widać, że stał. Podaję? Pół litry. Się nie pukał i nie robił kawy. Więc nie było sensu wrzucać tabletki, bo jak widzieliście, przez ten czopek by nie przepchnął. Zobaczymy.
A to nie wiem, Grzesiek, o czym mówisz, nie kojarzę. Czekajcie, bo mnie to interesuje, czy on ruszy, czy wybuchnie. O, jedną dziurką! No ale widzicie, zdjąłem sitko, wsadziłem szpikulec, wydłubałem kawę, umyłem sitko, przykręciłem sitko, złożyłem tak jak stał. I leci woda. A nie leciała. Pompował i było takie... I gdzieś ta woda tam spadała do środka. No to co? Menu. Fajne jest menu w Niwonie, mogę wam nawet zbliżyć. W tej Niwonie. Miałem ostatnio pytanie od klientki, że wciska menu i nie może wejść w menu. Prosta rzecz, ale można się zawiesić. Przytrzymaj. I się zaczęła śmiać. Pozdrawiam sympatyczną panią, ja też się zacząłem śmiać. Normalne. Każdy się kiedyś zawiesi. Dobra. Gdzie tu jest conservation? Czyszczenie modułu parzenia kawy. Tylko musicie pamiętać, że jak wam już się zapcha, to już tego bo żeby tabletka to wyczyściła, to musi tam wpłynąć woda z tą tabletką, a nie wpłynie. Przy takim zapchaniu, jak było tu. Dobra, odpalam. Opróżnij. Opróżniam. Już do was wracam, tylko dokonam procedury startowej. Opróżniłem. Dolej wody, mam wodę. Niech się czyści. O tabletkę zaraz zawoła. Dobra, co tam piszecie? Ja przygaszę to światło, oddalę. Wyoszczę. No dawaj, nie rób mi tego. Już słychać od razu po dźwięku, że idzie przez zaparzacz. I czytam. Winiary. Bita śmietana dla cukrzyków. Co? Ja bym zjadł... A, bo ja o tym majonezie powiedziałem. Dodaj więcej majonezu do majonezu. Czy majonez? Kurna, dać wam majonez to od razu. Taż. No właśnie pytanie robiłem, odkamienianie i czyszczenie tabletką niby do 30 minut to powinno trwać według instrukcji, a ogarnął to w 10 minut. Czy twardość wody ma jakąś zależność? Nie chyba. Twardość wody to na częstotliwość ma wpływ. Ale chyba o tym pisałeś czy coś, bo ja pamiętam już tą rozmowę. 10 minut to szybko, bo rozumiem, że wody nalałeś tam w Niwonie, tak? Wody nalałeś tam do krechy. Dosyć szybko. Ale to chyba tak powinno być, bo on nie jest w stanie więcej wody pobrać niż powinien, chyba że z przepływomierzem był jakiś problem. To mógł wtedy brać więcej wody. Mayo ketchup Heinza. A, następny live robimy o majonezie i ketchupie. Tomato. Jakże bliska jest mi twoja filozofia sosu algierskiego. Dawno do makro jeździłem po ten sos. I know what you are talking about. Pikantny. To nie jest melita? To jest melita. Pokorek. Pokorek nalałeś od kamieniacza i się odkamieniał 10 minut? Coś żeś pan namieszał chyba. Pytanie, czy to było czyszczenie, czy odkamienianie? Bo czyszczenie mogło pójść szybko. A czuję się zaproszony na tego live'a. Bajo! Tak jest, Agniecha. Sikorka, przepraszam. Spoufalam się. Wyjmij zaparzacz. Jak to? Bajo jajo, bajo majo. Jeszcze z tego ułożymy wiersz i piosenkę hip-hopową. Mieszam w koszyczku. Dzięki za te chłodne mleko i górną grzałkę sprawdzę. Tylko jak, żeby wiedzieć, że jest uszkodzona? Miernik? Nie pamiętam tam tych grzech. Bardzo rzadko już do mnie trafiają z tymi wielgachnymi grzałkami te ekspresy. Albo sobie poszukaj jakichś poprawnych oporności.
albo po prostu na zdjętej górze odpal i jeżeli rzeczywiście ta grzałka na przykład po minucie będziesz mógł jej dotknąć, to ostrożnie, błagam. I ona nie będzie parzyć, to problem jest w grzałce. Zawsze to był problem w grzałce. Ale ja z dobre 2 lata chyba nie dotykałem takiego ekspresu. Tu się wrzuca tabletkę ręcznie. Tu nie ma wlotu, państwo mili. Proces w toku. Co może być przyczyną, pyta Marek, głośniejszego uruchamiania się ekspresu? Philips Latte Go. Kawę robi normalnie. O! To jest pytanie. Ten ekspres z założenia jest głośny. Może być, bo to się zdarza, że łapie powietrze przed pompą. Czekajcie, bo okrzyczał mnie, żeby dolać wody. Zaraz wracam. Raz, dwa, trzy. Dobra, słuchajcie, jest 6:20. Niech ten ekspres się wyczyści i będziemy powoli kończyć. A ja będę miał to z głowy. O, widzicie jak się czyści ładnie? Co może być przyczyną, to już mówiłem. Głośno. Pompa generalnie, słuchajcie, staje się głośniejsza, mówiłem o tym nieraz, w momencie, kiedy łapie powietrze. Może tak być, że wężyki nie dociskają albo przepływomierz się rozszczelnił. Trzeba by było zdjąć tył tego ekspresu i wszystko tam posprawdzać, czy wężyki nie są brudne, bo bardzo często są brudne. Hałasuje, jeśli hałasuje przy pompowaniu wody, bo jak hałasuje zaparzacz, no to są głośne ekspresy, po prostu. W instrukcji 500 ml wody i 100 ml odkamieniacza, czyszczenie w Niwonie? Czy my mówimy też o Niwonie? Niwonie? Nie mam żadnej, to jest taka linia na dole zbiornika, tam się wlewa, kurna, 200 ml, nie więcej. Kupiłem 2 tygodnie temu Melitę Latisiotę. Kawa smaczna, ale mała krema. Co może być przyczyną? Dodatkowo stróżki z kawą są jakieś takie cienkie. Może masz za drobno zmieloną kawę. Pytanie jaka kawa, bo na moich kawach, na przykład tych 3, czerwonej, czarnej i zielonej, czyli dzida, zielona, czerwona, jak zaparzysz zieloną i zaraz na tym samym ekspresie zaparzysz dzidę, to różnica w kremie jest kurna centymetr. Ale to dlatego, że w dzidzie jest 80-90% robusty. To robusta robi kremę przede wszystkim. Obawiam się, że ostatnie Melity też mają z czasem. Po 2 miesiącach kawa ledwo leci o wiele dłużej. Słuchajcie, w Melicie i w Niwonie jest ten sam zaparzacz. Niczym się nie różnią. Możecie sobie je z kolegą poprzekładać. Więc ja obstawiam, że ten problem dotyczy też Melity. Melity jest zdecydowanie mniej na rynku niż Niwony. Zobaczymy. No to był ten problem, widzieliście. Co prawda ten ekspres stał, więc tu ciężko na zaparzacz zrzucać winę. Ale on nie przepuszcza wody przez zaparzacz. No i pokazałem wam, co powoduje problem. Fakt faktem, że ja nie kojarzę Melity, która by do mnie trafiła z problemem właśnie takim jak w Niwonie. Niwonę to kojarzę, bo Niwonę poleciłem paru już osobom z grupy też. No i ten problem wystąpił bardzo szybko. Prawdziwy kofik nie ma pęcherza, prawdziwy kofik ma pompę. Tak jest. Serwis potwierdził, że to jest ten sam problem co w Niwonach. No należało się spodziewać, no skoro zaparzacz jest ident. Słuchajcie, te zaparzacze produkuje firma zewnętrzna, tak samo jak zaparzacze Jury. To nie jest tak, że Niwona i Melita produkuje zaparzacz i to nie jest tak, że Jura swój zaparzacz produkuje. To jest część produkowana przez zewnętrzną firmę. Rozmawialiśmy o tym kiedyś na Discordzie z Formbeam. Mamy to potwierdzone, mamy PDF-a tej firmy, wszystko żeśmy, znaczy właściwie Formbeam to wszystko wyśledził. To nie są jakieś tajne dokumenty. To jest do znalezienia w internecie. Więc to jest część common, tak zwana. W Niwonie i w Melicie jest ta sama. Zależy od modelu, bo w niektórych Niwonach i Melitach jest ten duży zaparzacz. Nie mam akurat żadnego na wierzchu, żeby wam pokazać. Ale Daniel i Alicja mają w tej swojej Latisi, czy jak ona się tam nazywa, czy Passione, nigdy nie zapamiętam, mają duży zaparzacz. On jest fajny i on tego problemu nie ma. On jest trochę większy od tego.
Bayerman. Siema, Expressman żyje. Żyje, ale co to za życie, panie Bayerman? Nie no, już jestem już na prostą wyszedłem, ale jak nie z żołądkiem problemy po tej grypie, to z motywacją problemy. To kurna przeziębiony. To coś boli, słuchajcie. Już nie gadajmy o tych chorobach, bo to może to przyciąga. Mariusz. Siema, Mariusz. Ja mam w DeLongu ustawiony mój nek na dzidzie na stopień 1,5. Jest idealna. Ona chyba lubi być drobniutko zmielona. Tak, ona lubi być drobniutko zmielona. Ona się grubiej mieli, bo to są mocniej wypalone ziarna. I mniejsze. Chociaż nie wiem, czy to ma znaczenie. Philips EP 53. Jezu, Gris Livis. Chłopie, chcesz, żebym sobie język na twoim niku połamał? Po wymianie zaworu gorącej wody, raz na ileś cappuccino zawór się przywiesza i cała para leci bokiem ekspresu. Zawór rozkręcam, smaruję i znowu działa. Tylko, ty mówisz pewnie o zaworze wody tym z 2 o-ringami, a to przywieszanie ci się dzieje prawdopodobnie na elektrozaworze spustowym. Tak obstawiam. A przez jaką firmę? Nie pamiętam nazwy firmy, zabij mnie. Mnie ta informacja poza ciekawostką to jej nie zakodowałem w głowie, bo dla mnie to nie ma znaczenia, kto produkuje zaparzacz. Co mnie to obchodzi? Laticia OT. Dziękuję, Alicja. I tak nie zapamiętam. Przecież jesteście na tych live'ach od bardzo dawna i już nieraz o to pytałem i będę o to pytał. Czekajcie. Pierwszy raz przeleję wodę nie wylewając. Wierzycie we mnie? No to trzeba robić powoli. Widzicie, co jest w tej tacce? Wy tylko no i rozlał, no wiecie co. Zaraz zobaczycie, co było w tacce, bo to wszystko jest teraz w pojemniku. To nie jest bezpieczne. Ale zobaczcie, jak czysto było w tym ekspresie. Prawda? W naszym wieku to przestanie boleć jak zakopią. Oby! Bo tak naprawdę to my nie wiemy, co tam się... Marek, zmieniłem infuzor w DeLonghi Perfecta Cappuccino. Czy poza ustawieniami fabrycznymi należy coś zresetować? Teoria mówi, że należy zresetować encoder, ale jeśli wszystko działa, to nie musisz nic robić. Bo czasami jest tak, że wymienisz infuzor i rozjeżdża się to. Ale jeśli wszystko działa, to znaczy, że się nie rozjechało. Tym bardziej, że nie pamiętam, jak się w Perfekcie Cappuccino resetuje infuzor. Resetuje encoder. Ryba bez roweru. Tak jest, sikor. Słuchajcie, tu padają takie hasła, które rozumieją tylko bywalcy Discorda. Przypomnę, wsparcie kanału, zakładka wsparcie kanału. Jak wesprzecie kanał, tam wtedy w bonusach rozwija wam się link do Discorda. Jeśli chcecie poznać, jeśli chcecie się, jakby to powiedzieć, jeśli chcecie zobaczyć, jaka jest atmosfera w szpitalu psychiatrycznym, zapraszam. Nie, a poważnie jest wesoło. Poziom abstrakcji żartu bywa bardzo wysoki, ale... Dziwne dźwięki. Gdzie warto posmarować zaparzacz tej melity podczas konserwacji? Arturze, producent nie zakłada smarowania tego zaparzacza, ale gdzie go posmarować pokazywałem w ostatnim filmie z Niwoną. Jak sobie wejdziesz na kanał, weźmiesz sobie przesłane filmy, to idąc od ostatniego, czyli od ostatniego oczyszczenia wylewki w sobotę, dotrzesz do filmu z Niwoną i tam pokazywałem, gdzie ten zaparzacz smarować. Ale to po gwarancji, bo w instrukcji znajdziesz, że nie wymagają smarowania. Dobra, muszę jeszcze iść do studni. Jak się okazało, to wyleję też ten syf i już do was wracam. Chodź tu. Zawsze śpiewam nad zlewem. Tak mam. Naprawdę? Potrzebowałeś 5 ml wody?
żebym ja musiał lecieć do studni? Pamiętajcie, właśnie dobrze piszesz, Grzesiek, bo niektórzy, jak ja dostaję ekspres do naprawy, to tak smarują te zaparzacze, że tam tubka tego smaru idzie. To też nie ma co... Pamiętajcie, nadgorliwość jest gorsza od wiadomo czego. Kurna, no potrzebował mililitra wody, żeby skończyć. O nie, widziałem jak Kofik sikał na live. To ty jeszcze mało to widziałeś. Co wy tam już? Staszek, dobry wieczór, dobry wieczór. Co wy tak dobry wieczór? U mnie jeszcze widno. Jeszcze raz powielam pytanie, zamontowałem w domu system odkamieniania wody. Moje pytanie jest, czy też muszę robić to odkamienianie, bo moje rozumowanie jest oczywiste. Nie musisz. Ale warto raz na jakiś czas. Ustawiasz sobie w ekspresie, że masz bardzo miękką wodę. Z reguły on ma 4 stopnie. Od 1 do 4. Ustawiasz na 1, no wtedy bardzo rzadko będzie o to wołał. W nowych jurach widziałem gdzieś na YouTubie, że w nowej jurze możesz zaznaczyć, że masz system zmiękczania zewnętrzny wody i ona wtedy chyba nie płacze w ogóle odkamienianie. Ja bym zalecał ustawić na minimum i ten raz na 3, 4, 5 miesięcy go odkamienić. Tak czytam i w ogóle Helmans, ja doniczkę po pelargoniach pukałem, także taką wodę miałem. Mieliśmy już o ketchupie i majonezie, to teraz o kwiatkach. I jaką stronę płynie ten live, to ja nie mam nad tym żadnej kontroli. Bedik. Jaką temperaturę powinna mieć grzałka pary w DeLonghi Primadonna S? Mleko średnio ciepłe, czy czujnik temperatury tej grzałki może motać, albo grzałka nie grzać ze starości na maksa? Jeśli leci para, to grzałka grzeje, bo grzałka jest wytwornicą pary. Para, jak nas uczono w szkole, w ciśnieniu atmosferycznym, jakie znajduje się na poziomie 0 NPN, wytwarza się w 100 stopniach. Więc jeśli leci para nieprzerwanie, to nie jest kwestia temperatury grzałki. Jaką powinna mieć temperaturę? Koło 130 stopni. Tak mi się wydaje, 125, 130. Google polskich słówek nie ogarnia. Mariusz, powitać Bartku, ja dopiero z pracy. Powitać Mariuszu, ja niedługo do domu z pracy. Zaraz kawę zrobimy. Grzesiek, już wiem jak się to w Kofi czuje, jak musi po czyimś grzebaniu naprawiać. Nie dziwię się wcale z takim stawką za serwis. Dzisiaj mi pan przywiózł Niwonę w pudełku rozebraną do cna. Przyjąłem, bo po opisie ona i tak ma taki problem, że pewnie jest problem z elektroniką, ale dobra, ugiąłem się. Bo ja generalnie nie przyjmuję ekspresów rozłożonych. Taką mam zasadę. Proszę wziąć śrubokręt, złożyć go na parkingu i przynieść. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiam, Staszku. Jak kwiaty, to karmelowe do kawy. Jak para ma 125 stopni, panie Tasz? Grzałka. Powiedziałem para? No trudno. Kawy. Zróbmy kawę. Znaczy nie, że będę ją pił, bo już wystarczy dzisiaj. Ale sprawdźmy, bo woda wodą, a kawa. Kurna, prawie nowy ekspres. Nie mam czystej szklanki, przykro mi, ale zaraz będę miał. Żeby nikt na mnie nie krzyczał, że mam brudne szklanki. By nie było. A, no miał być jeszcze, przypomniało mi się, komentarz tygodnia, zaraz wam pokażę. Tylko zrobię kawę i na tym będziemy kończyć powoli. Wiemy o co chodzi. No tak, wiadomo, się przejęzyczy człowiek i wiadomo o co chodzi, przecie. Kawa! Na maksa! Zapraszam, panie Tasz, zapraszam. To już nie ty jeden się z Pomorza do mnie wybierasz. Jest tu taki drugi, co się wybiera. Piotr. Witam, Piotr, wśród wspierających. Na kawkę dla doktora, dziękuję.
Jeszcze byś kawę Melita zrobiła. I nie zrobiła, widzicie? Nie wiem jak jest kawa zmielona, ale widać, że para leci stąd. Naprawdę, po czyszczeniu. No i to są takie problemy właśnie. Dominik, Kofik, a ty się nie boisz, że jak wypijesz za mało kawy, to umrzesz z nadmiaru krwi w żyłach? Tego się boję, dlatego nie pozwalam na to. No i patrzcie, nie zrobił kawy, no. Co za złośliwe bydle. Chyba problem jest w młynku. Bo to ciasteczko takie zbyte trochę. To też może być problem. Chociaż... Ej, ono w ogóle, powiem wam, zupełnie inaczej wygląda naprawdę niż w tej kamerze. Ono jest bardzo zbite, a w kamerze to wygląda jakby było grube. Moim zdaniem jest za drobno. To może być problem. Ale autentycznie, jakbyście zobaczyli je naocznie, to są dwie różne rzeczy. Jak jest bardzo skręcony młynek? Na minimum, a jakże? No ale powinno przepchnąć tą kawę moim zdaniem. To może dajmy jej szansę na trochę mniejszej mocy. Mariusz, czy tak w skrócie, jeśli mogę spytać, co pacjentowi dolegało? Stał rok, a ma niecałe 2 lata ten ekspres. Zakitowaną miał głowicę zaparzacza, ale to po takim długim czasie stania to urosło pod sitkiem. Natomiast teraz ma taki problem, jak mają niwony. O! Mogło być tak, że rzeczywiście była za drobno zmielona kawa, bo była za drobno. Choć to, co wyście widzieli, to nie było za drobno, ale naocznie to było za drobno. No teraz się robi, jak widzicie. Ostatnio pisałem na grupie o moim problemie z DeLonghi z alarmem ogólnym. Dzisiaj dzwoniłem do serwisu i mówią, że czekają na drugi moduł. Jak to nie pomoże, to się poddają. No i co zrobiłeś? Zagadałeś mnie. Halo, jak się tę kawę zatrzymuje? Jak się krema bujo? A no kojarzę, teraz to jak się zastanowiłem, to kojarzę ten twój wpis. No ciekaw jestem. Daria, jaka powinna być temperatura kawy z ekspresu Nivona? Taka sama jak z Melita. Sprawdźmy. Co prawda troszkę jej się tu za dużo nalało. Ta ma 68, 70, 71, ale była zimna filiżanka, więc żeby... To jest ten sam system zaparzania, pani Dario, więc to jest, można powiedzieć, taka sama. I teraz zapaszmy nową kawusię i sprawdźmy. Nie ma problemu. Zaraz się dowiemy, bo ja tego też w głowie nie mam. Czy można kupić sitko z większymi oczkami? Nie można. Jest tylko jedno sitko. Melita robi, panie Szymonie, bardzo dobrą kremę. No i zobaczymy. Widzicie sami, staram się tak, żeby się światło nie odbijało. Ten termometr ma trochę opóźnienie, więc... (71,7, 72,8, 73). To jest już bardzo gorąca kawa, pamiętajcie. Jakbym trzymał pod stróżką, to by pewnie do 80 doszło. No filiżanka ochładza tą kawę, u mnie jest 16 stopni. Matko, co to za V12 przejechało? 73 stopnie. Oto odpowiedź na pani pytanie. Działa. Oczywiście ja go wyłączam. Niech on sobie teraz przez noc tu postoi. Jutro pełne testy, bo już dzisiaj nie będę go męczył.
i co? I tyle. I teraz się jeszcze nie przepłuczę, tak? Jeszcze muszę tą głowicę i tak rozebrać, więc będę to jeszcze czyścił, ale raczej tutaj był problem z za drobną kawą. Bajo, majo, jajo. Zdrówka od sikorów. Pozdrawiam. Pozdrów tam azjatycką podróż. Dobra, słuchajcie, zbieram się, bo już późno. Jeszcze tutaj widzę jakieś pytania. Dzień dobry, DeLonghi, Eletta Cappuccino Top. Podczas włączania ekspresu lub automatycznego wyłączania bardzo często wyświetlany jest komunikat zaparzacz, zamontuj zaparzacz, aparat zaparzający. Reset encodera. Jeśli jest na gwarancji, oddawaj do reklamacji. Jeśli nie, reset encodera, ale z głowy ci nie powiem. Zapraszam cię na grupę na Facebooku, bo w Eletcie Top to ja za Chiny nie pamiętam, jak się resetuje encoder. To jest zawsze jakaś kombinacja przycisków, ale ja nie mam w głowie tego. Ja pamiętam tylko w tych najprostszych ekspresach, bo tam się 2 przyciski trzyma. Jeśli to nie pomoże, no to czujnik Hala. Janusz. DeLonghi Primadonna jest przy pukaniu i robieniu kawy. Na początku większość wody leci bezpośrednio do tacki, dopiero na końcówkę leci trochę wody przez wylewkę. Jaka może być przyczyna? Elektrozawory, infuzor, uszczelki. Wiele przyczyn może być. Taż to blisko, chyba Coffee Doctor by musiał wziąć L4 po naszym przyjeździe. Albo wy obaj byście musieli wziąć L8 po wizycie u mnie. Także no. Pacjent przeżył przeszczep udany. Dobra, słuchajcie, kończę, bo ja jeszcze nie wróciłem na pełne tory. Miło było. Następny taki live robimy w ostatni poniedziałek maja i mam nadzieję, że będzie więcej niż 5 stopni. Zobaczymy. Z tą pogodą u nas, to wiecie jak jest. Jeszcze sobie zjem krówek na drogę. Proszę, pani Dario. Krystian, nie wiem, pytasz, co zrobiłeś źle, że się fusy rozpadają. Nie wiem, co zrobiłeś źle. Po wizycie u Kofika tylko krywka. Spokesman, czy używać filtry? Używać. Ja nie używam i działa, ale używać. Słuchajcie, ja powoli się zbieram. Także bardzo mi było miło. Myślałem, że coś będę miał czas porobić, ale strasznie dużo pytań zadaliście. Co mnie cieszy, bo po to ten live był. Następny, ostatni poniedziałek czerwca. A jeszcze będę o tym mówił, nie będę teraz sprawdzał. Bardzo wam dziękuję za obecność. Cały czas widziałem, że jest ponad 200 osób. I pamiętajcie, porady raz w miesiącu w ostatni poniedziałek. Gosiu, zapraszam cię na grupę na Facebooku. Tam się wypowiedzą właściciele różnych ekspresów. Masz link w opisie każdego filmu, w opisie live'a też za chwilę będzie, jak się zapis pojawi. Bo to nie jest proste pytanie, jaki ekspres polecić. A tak to będziesz miała na grupie, jest ponad 3100 osób. Na pewno większość ci tam, duża część ci odpowie, będziesz miała przegląd. Będzie w maju, panie Krystianie, ostatnim tygodniu maja. Miał być w ostatnim tygodniu kwietnia, ale ponieważ przyszły poniedziałek to jest długi weekend, to zrobiłem go tydzień wcześniej. Dobra, bardzo wam dziękuję za wizytę. Co złego to nie ja. Smacznej kawki. Ekspres chyba naprawiony. Bajo jajo. Przypominam o kawie, macie info w każdym filmie na końcu, więc nie będę już dzisiaj o tym mówił. Jeśli chcecie kupić kawę, napiszcie mi maila. kawa@coffeedoctor.pl. Przypominam o Discordzie, też jest w opisie filmu wszystko. Nie będę się Państwu już powtarzał. Bardzo proszę wszystkim, którym pomogłem, cieszę się, że mogłem pomóc. Co złego to nie ja. Trzymajcie się cieplutko i poręczy. Do zobaczenia. Chyba już w środę. Jeszcze nie nagrałem, ale pewnie nagram. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.